Bywa ciężko. Na przykład wtedy, gdy rozgrzany południowym słońcem asfalt zdaje się nie mieć końca, a każdy krok kosztuje coraz więcej. Jednak coś przynagla, aby tam wrócić. W poszukiwaniu odpowiedzi, a może pytań, które warto zadać. Z tęsknoty za samotnością albo z powodu samotności. Gdzie reguły są jasne, ale nie wiadomo, czego się spodziewać. Zrobić krok ku przygodzie, a potem następny. Na Camino. Więc wracam, aby codziennie podejmować ten sam prosty wysiłek. Przejść kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów. Iść drogą, którą ludzie przemierzali od stuleci. Każdy z nich inny, ale wszyscy idący w tym samym kierunku. Iść, a równocześnie tworzyć tę drogę i stawać się jej częścią. W doświadczeniu obecności, bliskości z przyrodą, zależności od pogody, błysku przelotnych spojrzeń, ale też głębokich rozmów, uśmiechu na widok twarzy widzianej wczoraj, a może kilka dni temu. Ta droga jest dla mnie wyjątkowa, bo towarzyszy mi córka Halinka. Zaczęliśmy kilka dni temu we francuskim Lourdes. Czasem idziemy ramię w ramię, a innym razem każde z nas swoim tempem, aż do najbliższego miasteczka czy innego miejsca postoju. Teraz idzie gdzieś z przodu, albo może czeka w jakimś pięknym miejscu. Tam podzielimy się wrażeniami, spojrzeniem na świat i interpretacją wydarzeń, których jesteśmy świadkami. Czas zaczyna biec codziennie na nowo, startując na dźwięk budzików w zbiorowych salach, przyspieszając w skrzypieniu łóżek, szeleście zwijanych śpiworów, kliknięciach klamerek zamykanych plecaków. Potem rytm czasu wybijają szybko wykładane przez barmana filiżanki w kafejce otwartej specjalnie dla pielgrzymów, jeszcze przed świtem. Szuranie krzeseł przechodzi w rytm kroków z nieodłącznym stukotem kijków, kroków na ulicy, potem na szutrowej drodze, ścieżce przez las, starych kamiennych mostach i współczesnych kładkach. Bijące dzwony milkną za plecami, po to, by odrodzić się znowu w miasteczku na horyzoncie. To tam zakończy się dzisiejsza droga. A wtedy czas zwolni i będzie leniwie się kołysał na fali wielojęzycznych rozmów przy wspólnej grze w świetlicy albergi oraz w dźwiękach gitary przechodzącej z rąk do rąk. To także czas rozmowy o minionym dniu i planach na jutro. Przy dłuższych dystansach plany nie są wiążące. Może zmienić je pogoda, obtarcie, wolniejsze tempo przygodnego towarzysza. Czasem brakuje miejsca i trzeba podejść do kolejnej miejscowości. Innym razem uśmiechnięci pielgrzymi siedzący przed schroniskiem zachęcą, by skrócić trasę i zatrzymać się właśnie tam. Nietrafiony wybór noclegu rzadko stanowi problem. Drobne niewygody i mankamenty schronienia szybko tracą znaczenie, bo kolejny nocleg wypadnie gdzie indziej i można mieć nadzieję, że będzie lepszy. Zostawione za sobą sprawy codzienności z każdym dniem wydają się mniej realne, przyćmione przez bieżące potrzeby. Jak zadbać o stopy, gdzie przeczekać deszcz, co zjeść i gdzie przenocować. Marsz pozbawiony presji na realizację planu przestaje być tylko metodą osiągnięcia celu, a staje się sposobem życia, czymś naturalnym, formą uważnej obecności. A przyszłość, już gdzie indziej, przychodzi mimochodem.
niesiona przez kolejne kroki. Długi marsz sprzyja uważności. Zmysły wyczulają się na wszelkie anomalie, stanowiące urozmaicenie i przedmiot refleksji. Ciekawy widok, nietypowy dźwięk, czy nagły powiew chłodu przykuwają uwagę i potęgują skupienie. Uważność obejmuje też sygnały z ciała. Stopa zbyt mocno ściśnięta sznurówką. Powoli mijające uczucie sytości po śniadaniowej owsiance. Kropla potu na szyi czy ciepło plecaka. Te sygnały są ważne, bo wielodniowy wysiłek utrudnia rekonwalescencję, więc zdecydowanie lepiej zapobiegać dolegliwościom niż je leczyć. Odpoczywam więc. Siadam na brzegu drogi, zdejmuję buty, piję kilka łyków wody. Kiedy przymykam oczy, miejsce przestaje mieć znaczenie. Wraca znajome uczucie. Takie samo jak wtedy, kiedy tyle już razy przysiadałem, aby odpocząć. Na szczytach wzgórz, na trawie, kamieniach, pniach czy ławkach. Oddech się uspokaja, a wszystkie te chwile zlewają się w jedno doświadczenie. A myśli w zasadzie nie ma. Ustępujące zmęczenie, smak wody, powiew wiatru i ciepło słońca na twarzy są wszystkim, czego w tym momencie potrzeba do zachwytu nad fenomenem życia. Jest dobrze. Otwieram oczy i rozglądam się. Nigdzie się nie śpieszę. Trwam, dopóki wyraźnie nie poczuję pragnienia zmiany stanu i podjęcia działania. Wolność decyzji o kontynuowaniu marszu sprawia, że dalszy trud nie jest koniecznością, lecz wyborem podjętym w odpowiednim czasie. To zmienia wszystko, sposób postrzegania rzeczywistości i poczucie spełnienia. I znowu jest ten pierwszy krok. Trochę niepewny i chwiejny, bo równocześnie podrzucam plecak, poprawiając jego pozycję, zapinam pas biodrowy, a kijki trzymam pod pachą. Kolejne kroki stabilizują sytuację. Rytm się wyrównuje, duet nogi-kijki zaczyna rezonować, a ruch staje się czymś prawie tak naturalnym jak oddech. Za zakrętem uwagę przykuwają sylwetki w oddali. Biel muszli odcina się od ciemnych plecaków. Idą trochę wolniej, więc wkrótce ich dogonimy. Wyobraźnia próbuje dopasować obraz do rejestru kilkudziesięciu osób spotkanych do tej pory na szlaku. Rodzaj nakrycia głowy, sposób marszu, wzrost, wielkość plecaka i kolor ubrania stanowią elementy zagadki, której rozwikłanie zajmuje mnie przez kolejne minuty. W miarę jak się zbliżam, informacji jest coraz więcej. Słyszę język rozmowy i widzę więcej szczegółów ubioru. W końcu nasze życiowe drogi przecinają się w jednym punkcie w tym samym czasie. Coś najzupełniej normalnego na trasie wypełnionej pielgrzymami, a jednak również fascynującego.
biorąc pod uwagę, że przyjechaliśmy tu z różnych stron świata, również po to, by tutaj, na tym hiszpańskim odludziu, popatrzeć sobie w oczy i życzyć dobrej drogi. Dlaczego akurat ja? Dlaczego akurat oni? Z uśmiechem pozdrawiam pielgrzymów Buen Camino. Przez chwilę idziemy obok siebie i ten czas decyduje, czy fragment dalszej drogi pokonamy razem. Skąd idziesz? Słyszę. Pozornie banalne pytanie, zważywszy, że za plecami jest tylko jedna lub dwie miejscowości, gdzie można było przenocować i skąd mogłem wyruszyć. A jednak jego istota jest głębsza i przekazuje ważny komunikat. Widzę Cię, masz dla mnie znaczenie, chętnie porozmawiam. Po chwili wiemy o sobie nie tylko skąd idziemy, ale również gdzie zamierzamy nocować, skąd przyjechaliśmy, jak długo jesteśmy w trasie i gdzie zamierzamy zakończyć Camino. Znamy też swoje imiona. Niepostrzeżenie dowiadujemy się o poprzednich kaminach, osobach, które nam towarzyszyły, a których teraz z nami nie ma. Życzliwość wisi w powietrzu, tak namacalna, jak coraz cięższy plecak na grzbiecie. Ciągle znaczna odległość do końca dziennego etapu staje się błogosławieństwem, bo umożliwia spokojną rozmowę, w której chwile ciszy i zadumy są równie naturalne jak przystanki w celu wypicia łyka wody. Zdarza się też, że radość ze spotkania przybiera bardzo nieoczekiwane formy. Krajobraz, pogoda i zmęczenie przestają mieć znaczenie. Rozmowa wciąga i zaskakuje. W obcym języku padają słowa, które mają znaczenie dla mojej sytuacji. Wychodzą naprzeciw moim pytaniom, inspirują do refleksji. Jeszcze chwilę temu miejscowość wydawała się tak odległa, a już oddziela ją od nas tylko wzgórze, kamienny średniowieczny most. Wchodzimy w wąskie uliczki, mijamy spacerujących w klapkach pielgrzymów, przekraczamy próg albergi i meldujemy się na nocleg. Rozmowę dokończymy jutro, a może za kilka dni, a może nigdy. Teraz zanurzamy się w codzienny rytuał po przyjściu. Buty i kijki zostają przy wejściu. To pierwsza żelazna zasada Camina. Tym razem łóżka nie są numerowane i mogę wybrać miejsce w zbiorowej sali. Biorę parter. Łatwiej rozłożyć pościel, wstać w nocy, a rano się spakować. Druga z żelaznych zasad na szlaku zabrania kłaść plecaka na łóżku, więc plecak ląduje na podłodze. Ogarnia mnie chęć wyciągnięcia się w łóżku i zamknięcia oczu. Zresztą nie jestem wyjątkiem. W rogu pokoju widać leżącą sylwetkę i słychać chrapanie. Rozsądek jednak doradza, by się zmobilizować, wziąć prysznic oraz zrobić pranie. To dobry moment. Jeszcze nie wszystkie kabiny są zajęte, a słońce uwinie się z suszeniem, zanim zajdzie. Zresztą umycie siebie i ubrań zawsze poprawia samopoczucie. Fizyczne i psychiczne zarazem. Są też inne argumenty za zrezygnowaniem z dżemki. Nawet krótki popołudniowy sen zmniejsza szansę szybkiego zaśnięcia wieczorem. A znaczenie tej umiejętności potwierdzi każdy pielgrzym. Ale to przyda się później. A teraz przydadzą się klamerki do prania, bo przecież trzeba gdzieś rozwiesić codziennie ten sam zestaw. Podkoszulek, slipy, skarpety i chustę na głowę. 5 klamerek wystarczy. Ręcznika nie suszę, bo go nie noszę. Zamiast niego używam dużej chusty na głowę. Jest lekka, szybko schnie i łatwo nią zetrzeć wodę. A nocą zyskuje nowe wcielenie. Zaczepiona u góry stanowi parawan na brzegu mojego łóżka, chroniący przed przypadkowymi błyskami latarek.
Zanim się ściemni, trzeba coś zjeść. W zależności od miejsca dostępne są lokale z menu Peregrino, mniej lub bardziej zaopatrzone sklepy oraz kuchnia w schronisku. Przed zrobieniem zakupów warto sprawdzić wyposażenie kuchni. W niektórych dostępne są również produkty pozostawione przez poprzednich pielgrzymów. Wolimy gotować sami, bo w lokalach jest niewielki wybór dań wegetariańskich. Dzisiaj udało się coś kupić, a w Alberdze dostępna jest kuchnia. Zjemy coś w rodzaju ratatouille. Czas po kolacji to dobry moment na wspólną grę. Spacer albo chwilę modlitwy w starym kościele. Nadchodzi noc i łóżka powoli się zapełniają. Jedno po drugim gasną światła ekranów smartfonów, słychać regularne oddechy. Nadchodzi czas trzeciej żelaznej zasady, a raczej przywileju. Każdy ma prawo chrapać. Inni też. Kto nie zdążył zasnąć, ma okazję podziwiać bogactwo nocnej akustyki. Ci mniej wytrzymali wkładają do uszu stopery. Otwieram szerzej najbliższe okno, bo robi się duszno. Kiedy w środku nocy, obudzony własnym chrapaniem, otwieram oczy, wydaje się, że wszyscy śpią, a sztafeta chrapania przemieszcza się z jednego kąta sali do drugiego. Nie trwa to jednak długo, bo nagle wszystko cichnie. Jak zza mgły dochodzi do mnie melodyjka z czyjejś komórki. Piknięcie budzika, inna melodyjka, błysk światła latarki. Budzi się nowy dzień. Jaki będzie? Co się wydarzy? Czym zachwyci, a czym rozczaruje? Droga staje się kolejną pustą kartą, która wypełni się dźwiękiem kroków, głosem rozmów, bogactwem wrażeń, smaków i doświadczeń. Niby podobnych do tych z wczoraj, a jednak naprawdę różnych. Jak dwa życia. Przerywam refleksję. Siadam na łóżku i rozpoczynam rytuał przed wyjściem. Składam ubrania, zwijam śpiwór i upycham rzeczy w plecaku. Komórka, ładowarka i latarka. Spakowane? Pranie wyschło już wczoraj. Nie ma ryzyka, że je zostawię. Ubieram to samo co wczoraj i przedwczoraj. W jadalni zjadam kanapki, a Halina owsiankę. Ubieram buty, chwytam kijki i wychodzę. Kiedyś zdarzało się, że zostawiałem kije w schronisku. Jednak po pewnym czasie ręce już tak bardzo ich potrzebują, że trudno ruszyć bez nich. Na ulicy jest już sporo pielgrzymów. Wydają się mniej rozmowni niż w ciągu dnia. Może wciąż trochę zaspani, a może skupieni, żeby korzystając z chłodu poranka przejść jak najwięcej, zanim upał zmusi do zwolnienia i odpoczynku. Pierwsze kroki kolejnego etapu. Etapu drogi i życia. Ciekawość, czym tym razem zaskoczy mnie trasa. Co przykuje uwagę? Dokąd popłyną myśli? Uczucie wdzięczności, że tu jestem i mogę ten bezcenny dzień spędzić patrząc przed siebie, iść naprzód, teraz lub za chwilę, a do pełni komfortu potrzebuję tylko tych kilku rzeczy, które niosę w plecaku. Nie warto brać zbyt wiele. Chodzi nie tylko o ciężar na plecach, który każdego dnia nieuchronnie daje się we znaki. Każda rzecz wymaga zaopiekowania i pamiętania o niej. Staje się pewnego rodzaju balastem dla głowy, czymś wymagającym troski i pamiętania, aby jej nie zostawić. Z nadzieją, że w naszych plecakach niczego nie brakuje, powoli osiągamy prędkość przelotową. To znaczy tempo, które jest dla nas komfortowe,
i pozwala iść dłuższy czas z wyrównanym oddechem. Nogi same wiedzą, co trzeba robić. Kijki odpychają ziemię, poranny chłód miło muska skórę. Uczucie wdzięczności jest często obecne na tej drodze. Człowiek uświadamia sobie swoją kruchość. W każdej chwili może zdarzyć się coś, co uniemożliwi lub znacznie utrudni dalszą wędrówkę. Źle postawiona stopa, poślizg na śliskiej nawierzchni, podwinięta skarpetka powodująca obtarcie albo zatrucie, albo zwykły ból głowy. Brak miejsca w schronisku, niespodziewana lokalna fiesta, która zamknie wszystkie sklepy. Jednak jakimś sposobem idziemy. Wszystko się jakoś układa. Problemy pojawiają się, a potem znikają lub tracą na znaczeniu. Za sprawą ludzi, pogody, dziwnych zbiegów okoliczności. Długie odcinki sprzyjają zastanowieniu, czemu lub komu zawdzięczamy to, że wciąż idziemy. A skoro idziemy, to żyjemy. A już po dojściu noclegi wypadają nieraz w niezwykłych, zapadających w pamięć miejscach, do których z pewnością będziemy chcieli wrócić. Droga wciąż zaskakuje. Odbiega od oczekiwań. Raz w prawo, raz w lewo. Każdy dzień uczy akceptacji tego, co przynosi. Złośliwości śliskiej skały na podejściu, zgiełku ciężarówek pędzących na wyciągnięcie ręki od pobocza, którym idziemy, miejsca na piętrze łóżka na środku pokoju, kolejki do łazienki. To też jest życie. Podobnie jak chłód strumienia, w którym moczymy nogi w środku upalnego dnia. Zachwycający widok na szczycie wzgórza. Chwila rozmowy czy koncert cykad pod rozgwieżdżonym niebem. Gwiazd już dawno nie widać, ale na horyzoncie pojawia się miasteczko. To dobrze, bo już połowa drogi do południa, więc pora na drugie śniadanie. Na szczęście jest kafejka, a przed nią znajome twarze. Hola, how are you? Z kawą i tortillą siadamy przy stoliku na zewnątrz. Po chwili ktoś się przysiada, ktoś rusza dalej. Nie śpieszymy się. Dobrze tu być, w cieniu, wśród ludzi. Patrzeć na kolejnych pielgrzymów przechodzących ulicą, a gdy spojrzą, pozdrawiać ich i życzyć buen camino. W końcu wstajemy i słysząc to samo błogosławieństwo, ruszamy dalej. Jest gorąco. Szutrowa droga pnie się serpentynami w górę, a każdy zakręt, zamiast oczekiwanego wypłaszczenia, odsłania kolejne strome podejście. Poziom wody w butelce opada. Energia jeszcze szybciej. Nie ma gdzie odpocząć. Niewielkie drzewa dają niewiele cienia. Brzegi drogi porośnięte są ostrymi, odpornymi na upał roślinami. Cały świat zwalnia. Ludzie z trudem przesuwają nogami, rozmów nie słychać. Jakakolwiek aktywność inna niż powolne parcie do przodu i w górę wydaje się nie na miejscu, nie na ten moment. Kolejny zakręt i następny. Wymyślam sposoby skrócenia dłużącego się czasu. Próbuję iść z zamkniętymi oczami, ale po chwili zdaję sobie sprawę z absurdalności tego pomysłu i możliwych konsekwencji. Weź się w garść. Mamroczę do siebie. W końcu docieramy do oazy i przygotowując kanapki, rozkoszujemy się cieniem i szmerem wody.
Dzisiejszy nocleg wypada w Alberdze, w której zwyczajem są wspólne kolacje wszystkich pielgrzymów, przygotowywane przez nich samych. Dowiadujemy się, że niektórzy byli tu już kiedyś i teraz przyszli ponownie, aby jeszcze raz zanurzyć się w klimacie tego miejsca. Wspólne działanie łączy i pozwala lepiej się poznać, podobnie jak wspólny posiłek. Wypowiedziane w rytmie rapu błogosławieństwo przed posiłkiem łączy wszystkich niezależnie od światopoglądu, a także potęguje radosną i luźną atmosferę. Po kolacji zaskakuje sprawny system zmywania naczyń i sprzątania. Chwila wspólnego działania. Nic już nie wskazuje, że jeszcze przed chwilą posilało się tu 40 osób. Idąc kolejnego dnia, zdajemy sobie sprawę, że na drodze rzadko jesteśmy sami. Inni też gdzieś spieszą, a w razie potrzeby gotowi są podać pomocną dłoń. My zresztą też dzielimy się miejscem do spania albo posiłkiem. Pomoc przychodzi nieoczekiwanie i wtedy, kiedy jej potrzeba. Po przyjściu do schroniska z zabandażowaną nogą okazuje się, że ktoś ma opaskę usztywniającą kolano i oferuje jej wypożyczenie. W miejscowości, gdzie brakuje miejsc noclegowych, niespodziewanie odbieramy telefon od towarzyszy podróży, którzy przekazują nam swoją rezerwację, bo sami zdecydowali się zostać we wcześniejszej miejscowości. A gdy jest ci smutno, niespodziewanie dostajesz muszelkę zrobioną na szydełku. Lisa obdarowała nimi wielu pielgrzymów, a robi je po przyjściu do schroniska, a czasem również w czasie marszu. A wieczorem można liczyć na pomoc w opatrzeniu dających się we znaki odcisków. Okay. We're going to be okay. Relax. It's terrible. Ooh. I think mine is not ready to cut. You're going to be less. It's a surgery. You should prepare yourself. Operation. Yes. You can? No. It's a blister. Yeah. I have 4 things to do. I have a lot on my foot. Ruszamy po ciemku, przed świtem, bo czeka nas długa droga. Zbliżamy się do Cruz de Ferro, najwyższego punktu na trasie Kamina Francuskiego. Kształt krzyża odbija się na tle nocnego nieba. Pod krzyżem widzimy czyjąś sylwetkę i błyski latarek. Ktoś coś rozsypuje. Słyszymy cichy płacz. Zatrzymujemy się i dopiero po chwili podchodzimy bliżej. W tym symbolicznym miejscu ludzie często zostawiają przyniesione kamienie, które symbolizują popełnione błędy albo życiowe ciężary. Ja nic nie przyniosłem, ale schodząc udziela mi się atmosfera tego miejsca i rozmyślam o tym, co w życiu nie wyszło,
O tym, jak zachowałbym się dzisiaj, wiedząc to, czego wcześniej nie wiedziałem. Jest jak w piecu. Postanawiamy dłużej odpocząć, zanim pokonamy ostatni odcinek dzisiejszej trasy. Leżąc na trawie nie mamy wątpliwości, że woda i cień są wszystkim, czego w tej chwili potrzebujemy do szczęścia. Dzisiaj znów wspólnie gotujemy, chociaż tym razem w mniejszej grupce. Będzie curry z ryżem i z jajkiem. Ktoś zostawił dużo ugotowanego ryżu i okazuje się, że kolacji wystarczy również dla kilku innych osób. Do spania zostało jeszcze trochę czasu, więc korzystamy z obecności profesjonalnego fotografa, który uczy nas, jak pozować do zdjęć. Cześć! Cześć! 有没得我们成了。Chociaż niedawno jedliśmy śniadanie, już nie możemy się doczekać hiszpańskiego pisto, zapowiedzianego przez Emilii i Sergia na dzisiejszą kolację. Od tych myśli o jedzeniu w końcu zrobiliśmy się głodni. Dlatego robimy postój na drugie śniadanie, korzystając z ławki i kranika z wodą w uroczym miejscu. W albergach lub barach posiadających gitary można spodziewać się, że wkrótce ktoś za nią złapie i podzieli się z innymi swoim talentem. Dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa. Qué bonita tu mirada, tan normalita de prisa, tan normalita de extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Me corren las entrañas, me enterran con una araña, me desnudo que España me trae de la habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, y voy a la durmiendo en mi
Tym razem znowu jemy wspólny obiad, przygotowany przez gospodarza albergi. Przy dobrej woli różnice wieku, języka, miejsca zamieszkania albo sytuacji życiowej nie są żadnymi przeszkodami, aby zbliżyć się do siebie i być razem. Bien hablar español, pero me encanta hablar contigo. Caminos de Santiago. Amigo. Como ella dice que iría contigo, iría conmigo. Monte do Gozo, Góra Radości. Olbrzymie schronisko 5 km od Santiago, skąd po raz pierwszy widać wieżę katedry. Prawie puste, bo większość pielgrzymów woli dotrzeć do Santiago i tam przenocować. To już prawie koniec naszej 6-tygodniowej trasy. Czas nasuwających się refleksji i podsumowań. Czego się nauczyłem? Co zrozumiałem? Jak zmieniło się moje podejście do życia? Ten ostatni wieczór spędzamy w bajkowej scenerii w towarzystwie serdecznych przyjaciół. Następnego dnia rano wchodzimy do Santiago i siadamy w barze przy porannej kawie. W skupieniu przyglądam się pielgrzymom wchodzącym do miasta. Wielu z nich rozpoznaję. Zastanawiam się, co czują i jak przeżywają ten koniec drogi. Ja czuję radość i dumę, że my również tutaj dotarliśmy. A równocześnie wiem, że dla mnie celem nie jest to miejsce, ale droga i to, co na niej doświadczyłem. Czuję też pewien smutek na myśl o tym, że ten piękny czas dobiega końca. Ale przede wszystkim wdzięczność za to, że mogłem tu być, razem z Haliną i wśród wspaniałych ludzi. W Santiago nie pójdę po Compostele, świadectwo przejścia trasy, ani nie wejdę do katedry z powodu ogromnej kolejki i przytłaczającego mnie tłumu. Usiądę na placu przed katedrą. Uściskam znajomych, którzy tu dotarli. Pójdę do mniej obleganego kościoła na świąteczną mszę. I upewnię się, że przy plecaku wisi moja Compostela. Ta droga zostanie w moim sercu. A życie może kiedyś znowu skrzyżuje ścieżki poznanych tu przyjaciół.